W 2021 roku, 611 lat po pamiętnej bitwie pod Grunwaldem, XV-wieczni rekonstruktorzy wciąż spotykają się, aby upamiętnić wydarzenia tamtej bitwy, a także miło spędzić ze sobą czas. Niestety w tym roku koronna plaga również pokrzyżowała plany organizatorom i nie doszło do inscenizacji bitwy pod Grunwaldem. Dlatego jako chorągiew Komturstwa Miasta i Gdańska postanowiliśmy zorganizować nasz własny mały Grunwald tutaj na Grodzie w Owidzu. To również dobry moment, aby trochę o nas opowiedzieć. Dzięki Janowi Długoszowi i jego Banderii Prutenorum wiemy, że gdańszczanie walczyli w bitwie pod Grunwaldem po stronie zakonnej i robili to pod znakiem głównego miasta. Czyli w polu czerwonym 2 białe krzyże w słup były postawione. Według Długosza w skład chorągwi wchodzili głównie marynarze i mieszczanie. Widać było, że bardziej zdatni byli do bitwy morskiej niż lądowej, jednak mimo to w polu okazali oni cechy dzielnych rycerzy. Jednym z historycznych przypuszczeń jest to, że chorągwią dowodził jeden z burmistrzów gdańskich. Być może był to Konrad Leczko. Współcześnie sztab naszej chorągwi stanowią dowódca, chorąży, dobosz i dziesiętnicy, zaś jej szeregi wypełniają rekonstruktorzy piechoty. Szeregowy żołnierz w naszej chorągwi wyposażony jest w broń boczną, tarczę lub broń drzewcową, hełm, rękawice, być może również i przeszywanicę. W zależności od jego majętności można zobaczyć na nim również inne elementy uzbrojenia. Dziesiętnicy odpowiadają za dyscyplinę swojego pododdziału. Są to najlepiej wyposażeni i najbardziej doświadczeni z naszych żołnierzy. W oddziale nie może zabraknąć również chorążego i dobosza. Chorągiew na wysokim drzewcu pomaga nam orientować się na polu bitwy, zaś wybijany na bębnie rytm ułatwia trzymanie równego kroku w trakcie manewrów. Ja zaś wcielam się w postać dowódcy chorągwi, wspomnianego wcześniej burmistrza miasta Gdańska Konrada Leczkowa. Współcześnie podczas inscenizacji nasza chorągiew wypełnia wiele istotnych funkcji. Spektakl rozpoczynamy sceną przedstawiającą początek Wielkiej Wojny z roku 1409, to jest splądrowaniem ziemi dobrzyńskiej. Na polu naszym łupem pada przygotowana wcześniej wioska, którą podpalamy, a jej mieszkańców przeganiamy, bierzemy w niewolę i odchodzimy ze zrabowanymi kosztownościami. Następnie zapada kurtyna, a my przygotowujemy się do rozpoczęcia właściwej części inscenizacji. Samej bitwie pod Grunwaldem początek daje starcie naszej chorągwi z chorągwią ziemi łęczyckiej. Po krótkiej walce wciągamy wojska Łęczycy w kierunku naszego obozu, jednocześnie taktycznie robiąc miejsce do ataku ciężkim chorągwiom zachodniopomorskiej, marszałka Wallenroda i śląskiej. Następnie wchodzimy w wir walk manewrowych z okolicznymi chorągwiami polskimi, zaś kiedy wielki mistrz ostatecznie zostaje osaczony i dokonuje żywota, a bitwa chyli się ku końcowi, wówczas przygotowujemy się do dramatycznej obrony obozu krzyżackiego. Znów zapada kurtyna, a my w tym czasie zaciągamy wozy taborowe na środek sceny. Cała bitwa kończy się desperacką walką o życie uwięzionych w taborach żołnierzy, a jej ostateczny wynik znamy z kart historii. Nasz pobyt na Grunwaldzie to jednak nie tylko bitwa, ale przede wszystkim życie obozowe. Chorągiew stanowią rekonstruktorzy nie tylko z Polski, ale także krajów całego świata, m.in. Czech, Rosji, a nawet USA. Organizujemy wiele warsztatów, wykładów, bierzemy czynny udział w turniejach bojowym, szachowym, bardów, bóle i walki na włócznie.
Punktem kulminacyjnym życia naszego obozu jest wystawna biesiada, która jest dziełem naszych wybornych kucharzy specjalizujących się w daniach dawnych. Zaś wieczorami, przy największym ognisku, gromadzą się muzycy grający dawno zapomniane utwory na replikach instrumentów z epoki. I na zakończenie serdeczne pozdrowienia z pól Grunwaldu. Za mną widzicie pomnik i plac, na którym dziś miały miejsce uroczystości 611-lecia bitwy, w których braliśmy udział. Dookoła otaczają nas pola, które dziś świecą pustkami i czekają na rekonstruktorów, ale szeregi chorągwi konturstwa miasta Gdańska są wciąż dla Was otwarte. Jeżeli chcecie poznać fantastycznych ludzi, jesteście rekoświrami tak jak my, wiecie mniej więcej, jak wygląda gdański żuraw lub co znaczy komenda Cumbija, to zapraszamy serdecznie do postawienia swojego namiotu w naszej chorągwi. I pamiętajcie, wstąpcie do piechoty, zanim piechota wstąpi do Was. Do zobaczenia! Mamy to!